Jeśli chodzi o rynki regionalne w Polsce, będę tutaj mówiła o 8 najważniejszych rynkach regionalnych, które mamy w naszym kraju. Przede wszystkim widzimy wyraźne spowolnienie aktywności deweloperskiej przy jednoczesnej koncentracji nowych inwestycji, głównie w kluczowych ośrodkach. Na przykład na koniec kwartału w budowie pozostawało niespełna 190 tysięcy m2 powierzchni biurowej, co oznacza spadek zarówno kwartał do kwartału, ale również rok do roku o 46%. Warto dodać, że aż 65% wolumenu skupione jest w Krakowie i w Poznaniu. Jeśli chodzi o całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej, no to rynki regionalne wyprzedziły już jakiś czas temu naszą stolicę, osiągając wynik ponad 6 700 tysięcy m2. Do użytkowania oddano około 47 tysięcy m2, jednak roczna podaż w 2026 roku pewnie pozostanie poniżej poziomu 100 tysięcy m2, co prognozujemy, że będzie jednym z najsłabszych wyników od 2006 roku. Jeśli chodzi o samą strukturę podaży, to przesuwa się ona nieco w stronę mniejszych projektów do 10 tysięcy m2. Myślę, że po bardzo mocnej końcówce, którą mieliśmy w 2025 roku, jeśli chodzi o aktywność najemców, to co obserwujemy przez pierwsze kwartały tego roku, no to wyraźne osłabienie, ale myślę, że nie ma co na te liczby zwracać uwagi, ponieważ zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że największe transakcje podpisują się po prostu w ostatnich kwartałach. Co napawa optymizmem, to początek roku pokazał, że nowe umowy są istotnym udziałem, jeśli chodzi o popyt. Udział tych renegocjacji nam spadł, co z perspektywy szczególnie agenta zajmującego się powierzchniami biurowymi bardzo cieszy. Największą aktywność odnotowaliśmy w Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie i na te 3 lokalizacje przypadło ponad 75% zawartych umów w pierwszym kwartale. Mówiąc o wszystkich miastach regionalnych i dotykając tematu pustostanów, myślę, że warto podkreślić, że średnio mamy około 17% powierzchni wolnych, z największymi wakatami w Katowicach i Wrocławiu. Niemniej jednak najemcy, którzy poszukują powierzchni większej niż 3 czy 5 tysięcy m2, spotykają trochę trudności, ponieważ takich produktów, gdzie w rozsądnym kawałku mogliby wynająć taki metraż, nie ma na rynku za wiele. Pomimo wysokiego poziomu tych pustostanów, o których mówiłam, ograniczona nowa podaż oraz utrzymujące się czynniki wzrostu rynku powierzchni biurowych powinny sprzyjać stopniowemu obniżaniu się właśnie tych wolnych zasobów w kolejnych kwartałach. Mogę też powiedzieć, że rynek regionalny znajduje się obecnie w fazie stabilizacji. Mamy tą niską podaż, selektywną aktywność deweloperów i koncentrację zainteresowania najemców właśnie w najatrakcyjniejszych projektach i lokalizacjach. Biorąc pod uwagę trochę szersze spojrzenie na poziom polskiej gospodarki, przy tych właśnie utrzymujących się ograniczeniach, jeśli chodzi o podaż, rynki regionalne mogą powrócić do takiej równowagi. Kolejne miesiące, kolejne lata mogą przywrócić rynki regionalne z powrotem do zainteresowania międzynarodowych, jak i polskich firm. Ciekawym aspektem są czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe w miastach regionalnych, ponieważ one utrzymują się na stabilnym poziomie. W tych prime'owych, jak my to nazywamy, lokalizacjach na poziomie 16-18 euro za metr kwadratowy za miesiąc, odzwierciedlając równowagę popytu i właśnie tej ograniczonej nowej podaży, o której już mówiłam. Z uwagi na ten wysoki współczynnik pustostanów na rynkach regionalnych panuje dość duża rywalizacja o najemcę. Tutaj mamy znaczący rynek najemcy. Wynajmujący, którzy chcą utrzymać wysokie stawki bazowe, oferują bardzo atrakcyjne pakiety zachęt czynszowych w postaci czy to wakacji czynszowych, czy budżetu na aranżację. W średnim terminie można oczekiwać również presji wzrostowej na czynsze, szczególnie mówię tutaj o budynkach prime, w projektach najwyższej klasy. Widzimy wyraźny nacisk wśród deweloperów na realizację mniejszych inwestycji niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni w latach 2019 czy
latach 2020. Ten boom na miasta regionalne, który właśnie przypadał, no to zależy na które miasto, ale głównie na przestrzeni lat 2019-2020, gdzie tych nowych projektów oddawało się bardzo dużo. Różnice czynszowe między budynkiem, który ma 2 czy 3 lata, a tym nowym oddawanym w zasadzie ich nie widzieliśmy, ponieważ deweloperzy nieco byli zmuszeni do tego, żeby oferować budynki oddawane na rynek w bardzo podobnych stawkach czynszowych jak te istniejące. Spotkałam się wiele razy, szczególnie prowadząc transakcje w Katowicach czy we Wrocławiu, że stary budynek ma mniej niż 5 lat. Co patrząc z perspektywy stolicy, 5 czy nawet 10-letni budynek to wciąż bardzo atrakcyjna i nowa lokalizacja dla relokacji dla nowych najemców. Nieco trudniej mają deweloperzy na rynkach regionalnych. Jeśli chodzi o sprzedaż budynków i wolumen inwestycyjny, również wyraźnie widzimy, że największe transakcje przeprowadzane są w stolicy. Do regionów inwestorzy podchodzą dość selektywnie, a jeśli już, no to zabezpieczają po prostu najlepsze budynki z najdłuższymi umowami najmu. Patrząc na powierzchnie w budowie, które będą oddawane w tym i w przyszłym roku, Poznań wychodzi na pierwsze miejsce, ponieważ 40% nowo oddawanych budynków powstanie właśnie tam. Na drugim miejscu mamy Kraków 27%, później Katowice, Trójmiasto, Łódź i Lublin. Biorąc pod uwagę budynki, które zostały oddane w tym roku, no to budynek Swobodna spod dewelopera Echo Investment we Wrocławiu o powierzchni biurowej prawie 15 000 m2. W Gdańsku Punkt oddany do użytku przez Torusa, a to, czego możemy się spodziewać w tym roku i przyszłym roku, możemy na pewno wspomnieć o budynku w Poznaniu Skanska, czyli Nowy Rynek, który będzie oddany prawdopodobnie pod koniec 2027 roku, jeżeli nie będzie żadnych opóźnień. W Krakowie mówiłam o budynku Vita, o budynku C, dewelopowanych przez Archicom i Echo Investment o powierzchni około 14 000 m2.